Cześć, witajcie na moim kanale. Od jakiegoś czasu wrzucam tu filmiki i tak sobie pomyślałam, że wypadałoby może coś powiedzieć o sobie i się w ogóle przedstawić. Więc dzisiaj zapraszam Was na 20 faktów o mnie, więc zaczynamy! 1. Aktualnie studiuję mój wymarzony kierunek, czyli japonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. 2. Więc w tej chwili mieszkam w Warszawie, ale tak ogólnie to urodziłam się i pochodzę z Gdyni, która została uznana za najszczęśliwsze miasto w Polsce. 3. Samego języka japońskiego uczę się już jakieś 7 lat. Zaczęłam w wakacje przed 3. klasą gimnazjum. 4. Mam dokładnie 1,59 m wzrostu. Na filmikach wyglądam na trochę wyższą, bo z reguły mam zakolanówki i buty na obcasie. I jak ludzie mnie spotykają w realu, to się dziwią, że jestem aż tak niska. 5. Swoją przygodę z występami i filmikami na YouTube'a zaczęłam będąc częścią duetu tanecznego Fumineko. Fuminian. 6. Mój ulubiony kolor od zawsze to kolor czerwony. 7. Za to w przedszkolu nienawidziłam koloru różowego. 8. Nie znoszę też ciuchów zimowych, bo są strasznie grube. Mam wrażenie, że wyglądam w nich jak taki serdelek. Oprócz tego są z reguły w bardzo ciemnych, smutnych kolorach. Dlatego zawsze w zimę staram się ubierać w takich jasnych, pozytywnych kolorach. I to mi przypomina ostatnie wydarzenie, gdy miałam egzamin ustny z angielskiego i byłam spóźniona, bo metro nie kursowało z powodu wypadku i na ostatnią chwilę wzięłam taksówkę i wbiegłam już spóźniona do sali, gdzie miałam mieć ten egzamin. I coś tam, że przepraszam za spóźnienie, bo metro, bo coś tam, a ta babka, co miała mnie egzaminować, tak ni stąd, ni zowąd, so you like pink? I ja taka zmieszana, o co jej chodzi z tym różowym? Po czym się zorientowałam, że w sumie miałam na sobie różowy płaszcz i miałam ze sobą różową torbę. I w sumie to może się wydawać, że ja lubię różowy, ale tak naprawdę wcale go nie lubię aż tak. Po prostu nie znoszę ciemnych, smutnych, zimowych ubrań. 9. Swoją przygodę z anime zaczęłam już w 5. klasie podstawówki, gdy na kanale Hyper leciały właśnie różne serie, więc zaczynałam od takich anime jak Chobits, czy Great Teacher Onizuka, czy Gilgamesh, Paranoia Agent, czy nawet taki klasyk jak Neon Genesis Evangelion. Wszystkie te anime miały oznaczenie od 16 roku życia, a ja je wszystkie oglądałam mając jakieś 12 lat. 10. Nigdy nie miałam przekutych żadnych części ciała, kompletnie żadnych, nawet nie mam przekutych uszu. 11. Jestem totalną włosomaniaczką. Moje włosy to jest jedna z rzeczy, do których przywiązuję praktycznie największą uwagę w życiu. I jeśli na przykład planuję coś, jakieś wydarzenia, wyjścia, to zawsze planuję to też pod kątem moich włosów, na przykład kiedy mogę je umyć, żeby nie myć ich za często, za rzadko. Jeśli na przykład idę na basen, to też planuję, czy chcę je umyć na basenie, czy może jednak spróbować je schować pod czepek, żeby się nie zmoczyły. Jeśli będę je myć na basenie, to czym? Jeśli na basenie jest też sauna, to jaką maskę bądź odżywkę nałożę na nie wchodząc do tej sauny. Nieważne co mam zaplanowane, zawsze planuję kiedy umyję włosy i czym umyję włosy, to jest dla mnie bardzo ważne. W ogóle uwielbiam mieć długie włosy i cały czas je zapuszczam, mam nadzieję, że jeszcze mi urosną. 12. W 6. klasie podstawówki poniósł mnie koń na obozie jeździeckim, spadłam z niego i złamałam moją prawą rękę. Nie byłoby to dla mnie jakieś super straszne wydarzenie, gdyby nie to, że miało to jednak duży wpływ na mnie też obecnie, ponieważ źle mi złożono kość. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jeśli się boicie, to nie jest nic strasznego, wygląda jakbym miała duży przeprost, ale jeśli się boicie takich widoków, to możecie trochę skipnąć dalej. To wygląda tak. I kość mam źle ułożoną i się odgina jakby w tą stronę. I szczerze to jest bardzo kłopotliwe, zwłaszcza gdy tańczę. Często gdy uczę się układu, przed lustrem dokładnie patrzę, jak mogę wyprostować rękę, żeby nie było widać tego przeprostu, ale i tak często on się pojawia jak tańczę i bardzo mi to przeszkadza też. Oprócz tego nie mogę do końca przez to zginać ręki, więc na przykład jak na treningu mamy rozgrzewkę, gdzie trzeba tak robić, to tutaj dotknę ramienia, a tu nie sięgam. I strasznie głupio się z tym czuję. 13. Wolę psy od kotów. To nie jest tak, że nie lubię kotów, też je lubię, ale psy po prostu uwielbiam. Moje ulubione dwie rasy to jest dog niemiecki oraz doberman, więc wolę znacznie bardziej te duże rasy od tych małych. 14. Ale mimo to, że tak uwielbiam psy, nigdy nie miałam psa. Za to do niedawna miałam rybkę, ale niestety ostatnio zdechła i wrzuciliśmy jej ciało do Wisły. 15.
Jak chyba większość ludzi brzydzę się pająków, ale nie zabijam ich, tylko raczej jak już je widzę, to przed nimi uciekam. 17. Na 21 urodziny zdarzyło mi się zrobić chyba największą imprezę w moim życiu. Na jakichś 70 metrach kwadratowych mieszkania moich rodziców znalazły się 42 osoby, z czego jakiejś 1/3 nawet nie znałam. Ogólnie przez całą imprezę byłam tak spanikowana, co się w ogóle dzieje w tym mieszkaniu. Ostatecznie ucierpiała jedna półka oraz poszła lampa z tarasu. Mój genialny znajomy wyrwał tą lampę i wywalił ją na plac zabaw pod tarasem. 17. Kocham jedzenie i kocham słodycze, a najbardziej uwielbiam czekoladę. Zdarza mi się zjeść jedną tabliczkę w ciągu dnia i nie jest to dla mnie nic niezwykłego i nie czuję się po tym źle fizycznie czy moralnie. Dla mnie to jest w sumie dzień jak co dzień. Ostatnio w Makro byliśmy i kupiliśmy tyle zapasu czekolady. Czekolada. 18. Jakiś czas temu próbowałam ćwiczyć pole dance, jednak niedawno przerzuciłam się na exotic pole. To jest też taki taniec na róże, ale jednak z mniejszą ilością trików, a z większą ilością tańca, bardziej takiego sensualnego czy wręcz erotycznego. I w sumie bardzo mi się spodobało. Jeszcze trafiłam do takiego fajnego klubu ze super trenerką i z bardzo fajnym klimatem i stało się to teraz taką małą nową pasją, mimo że jeszcze jestem bardzo początkująca. 19. Uwielbiam od dziecka rysować i wydaje mi się, że mam nawet jakiś taki talent do tego, jednak ostatnio nie mam na to ani czasu, ani za bardzo motywacji, więc właściwie moje rysowanie stoi w miejscu i to jest tylko taki zabijacz czasu na wykładach. 20. Uwielbiam alpaki, te pluszowe, ale też te prawdziwe. Jeśli żaden z moich planów na życie mi nie wypali, to planuję po prostu wyjechać na wieś i założyć hodowlę alpak. Hodowla alpak.